Cześć wszystkim, ja nazywam się Paweł, to jest kanał Podróżniczy Pan Paweł i dla tych, którzy nie wiedzą, zamieszkałem w Brazylii. Mieszkam w Brazylii już przez około 5 miesięcy, ale wcześniej też podróżowałem po Brazylii i wiem już dość sporo o tutejszej kulturze. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o pewnej rzeczy, która już od jakiegoś czasu zaczęła wydarzać się w Brazylii i zdecydowałem, że jest to bardzo ciekawa rzecz i tak naprawdę przestroga dla Was, dla tych, którzy będą chcieli odwiedzić Brazylię turystycznie po raz pierwszy. Tak jak może już wcześniej słyszeliście bądź nie, Brazylia nie należy do najbezpieczniejszych krajów na świecie. Mnie nigdy w tym kraju nie przydarzyło się nic złego, ale jeżeli wejdziecie w internet, to na pewno znajdziecie mnóstwo niepokojących artykułów na ten temat. Mieszkam w stanie Bahia, w mieście Salvador, które w rankingach statystycznych figuruje na pierwszym mieście najniebezpieczniejszych miast Brazylii. Natomiast nigdy tutaj nie przydarzyło mi się nic złego i tak naprawdę opisałbym to miasto jako zwyczajne, duże miasto. Jakiś czas temu moja brazylijska znajoma podesłała mi pewną informację na Instagramie. Informacja mówiła o tym, że pewien turysta został zamordowany tutaj właśnie w moim mieście podczas swoich wakacji. Postanowiłem zgłębić ten temat trochę bardziej i znalazłem naprawdę ciekawe informacje. Chłopak, który zginął, miał rzekomo na zdjęciu sygnalizować przynależność do jednej z organizacji przestępczych Brazylii. W Brazylii mamy wiele organizacji przestępczych, ale wymienię Wam tutaj dwie największe. To są Primeiro Comando da Capital, tak zwane PCC, i druga Comando Vermelho CV. Te organizacje przestępcze, tak zwane gangi, kontrolują większość Brazylii. Zajmują się przede wszystkim handlem bronią, narkotykami, wymuszeniem i porwaniami. Każda organizacja przestępcza na świecie ma swoje symbole, tak zwane znaki, herby, godła, sygnalizacje, jak zwał, tak zwał. W Brazylii wiele z tych sygnałów to są gesty wykonywane dłońmi. I jak wiecie, w dzisiejszej dobie mediów społecznościowych wszędzie udostępniamy swoje zdjęcia, robimy sobie selfie, jakieś fotki z wakacji, później to publikujemy i może to zobaczyć wielu ludzi. Od jakiegoś czasu w Brazylii zaczęło się pojawiać dużo wiadomości na ten temat, że rzekomo jakaś osoba sygnalizowała na zdjęciu symbol przynależenia do któregoś z gangu. W skrócie ginie coraz więcej osób. Tak naprawdę większość z tych osób to są po prostu nieporozumienia, przypadkowe osoby, które nie wiedziały o tym, że sygnalizują przynależność do danego gangu, a po prostu zrobiły sobie zdjęcie i wrzuciły je do internetu. Teraz pokażę Wam kilka przykładów. Turysta zamordowany w Jeri. Chłopak nazywał się Henrique Marques de Jesus i miał 16 lat. Wrzucił jedno ze swoich zdjęć z wakacji do internetu. Jak widzicie na tym zdjęciu, gest, który chłopak zrobił, to jest jeden z gestów oznaczających gang w Brazylii. Niestety Henrique zginął, został zamordowany przez lokalne gangi. Kolejna informacja, styczeń tego roku. Znaleziono martwą raperkę, rzekomo sygnalizowała grupę przestępczą na zdjęciu. Tutaj macie zdjęcie, które wrzuciła raperka i za to zdjęcie została zamordowana. Okazało się, że ten gest również symbolizuje jakąś grupę przestępczą w Brazylii, a sama raperka nie miała o tym zielonego pojęcia. Następna taka informacja z września 2024 roku. Kandydatka na radną i jej siostra zginęły w torturach po porwaniu przez grupę przestępczą. Rayane Alves Porto miała 28 lat, a jej siostra Ritiele Alves Porto miała 25 lat. Siostry zostały porwane przez grupę przestępczą, ponieważ na mediach społecznościowych jednej z nich znaleziono zdjęcia z gestami, sygnałami przynależenia do jednej z grup przestępczych.
Obie zostały zamordowane i znalezione martwe przez policję. Kolejna wiadomość ze stycznia tego roku. Młody mężczyzna zostaje zamordowany po opublikowaniu zdjęcia z gestem, który należał do grupy przestępczej. Podczas swoich wakacji wrzucił zdjęcie na swoje media społecznościowe, na którym rzekomo sygnalizował przynależenie do jednej z grup przestępczych w Brazylii. Jak widzicie, scenariusz tutaj jest bardzo podobny za każdym razem. Chodzi o to, że publikując jakieś zdjęcie, osoby wykonywały pewne gesty. Zdjęcie zostało zobaczone przez jakąś osobę przynależącą do gangu i w rezultacie osoba taka zostaje porwana i zamordowana. Przygotowałem tutaj dla Was zbiór tych gestów, żeby przestrzec Was przed tym, jak będziecie podróżowali do Brazylii. Nie wykonujcie tych gestów na zdjęciach, starajcie się unikać publikowania takich zdjęć. Jeżeli już chcecie, no to wrzućcie, jak już będziecie z powrotem w swoim kraju ojczystym. Tutaj możecie zobaczyć te gesty, których powinniście unikać w Brazylii. Mnie samemu zdarza się wykonywać jeden z tych gestów na zdjęciu, chociażby taki call me, tak zwany zadzwoń do mnie, lub taki gest, czyli tak naprawdę wiktoria, zwycięstwo. Są to gesty bardzo popularne na całym świecie i najzwyczajniej w Brazylii po prostu jest inaczej. Ta sprawa jest niezwykle przykra, bardzo współczuję rodzinom ofiar i tym filmem chciałbym Was przestrzec. Nie wykonujcie tych gestów, unikajcie ich, nie dodawajcie zdjęć, nie róbcie tego na ulicy, po prostu nie warto. Pamiętajcie o tym, że Brazylia jest ogromnym krajem i ma naprawdę dużo tak zwanych stanów, jest podzielona na wiele sektorów, więc liczba ofiar w stosunku do liczby ludności Brazylii to jest naprawdę bardzo mało, jakiś powiedziałbym promil. Jeżeli interesuje Was, jak wygląda życie w Brazylii, jakie są koszty podstawowych produktów spożywczych oraz wynajem mieszkań i ogólne koszty życia oraz jak wygląda Brazylia, zapraszam na mój kanał. Znajdziecie tam również inne filmy z innych krajów o tematyce podróżniczej i informacyjnej. Dzięki serdeczne za oglądanie. Na dole pod filmem zostawcie swój komentarz, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, czy interesują Was takie filmy, czy jesteście chętni odwiedzić Brazylię. Dzięki serdeczne za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!